Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Wybaczcie za ten kadr, niezbyt wymowny, ale przychodzę do Was dzisiaj z podsumowaniem miesiąca. Mamy styczeń, w zasadzie styczeń już minął, chciałabym Wam go podsumować, więc przejdziemy sobie po kolei po moim hafciarskim zeszycie, zobaczycie jak to wyglądało. No i znajdujemy się właśnie na pierwszej stronie, tutaj mam zaznaczony styczeń. Jak możecie zobaczyć, wypadły mi tylko 2 dni, gdzie byłam na urlopie i nie miałam ze sobą żadnych haftów. No i od razu widzicie tutaj pod spodem ile zrobiłam, a zrobiłam dokładnie 21 928,5 krzyżyka. Wiadomo, że im człowiek ma więcej, tym więcej by chciał. Z jednej strony bardzo się cieszę, bo założenie na ten rok było 17 000. Potem postanowiłam, że nie będę schodzić poniżej 20 000 w tym roku. Finalnie zrobiłam prawie 22 000, ale i tak jeszcze czuję jakiś niedosyt, że mogłam w sumie zrobić więcej, bo tu mi niewiele brakuje. No i wiecie jak to jest, ale i tak się mimo wszystko bardzo cieszę. Tutaj mamy stronę z wyzwaniem rocznym, no i jak możecie zobaczyć 5 tygodni już za mną, wszystko udało mi się wykonać według planu, więc koń również przybywał stopniowo. Ile dokładnie przybyło na tym koniu również Wam powiem, ale chciałam Wam dać znać, że wyzwanie roczne jak najbardziej mi wychodzi. Tutaj mam stronę z postępami w skali roku. No i tutaj już możecie zobaczyć, że zamieniając na krzyżyki, na kolosie zrobiłam 11 717,5 krzyżyka. Na dziewczynie anioł zrobiłam 3510 krzyżyków, a chciałam zrobić jedynie 3000. Na koniu zrobiłam 3979, czyli według planu. I tutaj jest śpiący lisek, czyli mój przerywnik, gdzie zrobiłam 2762 krzyżyki. To jest taki dodatkowy projekt, który uznałam, że w sumie to sobie wcisnę, bo i tak wszystko poszło zgodnie z planem. No to mam ten komfort, że mogę zacząć coś nowego. Tutaj mam też stronę, gdzie sobie podsumowywuję, albo raczej porównuję miesiące, który był najlepszy, który był najgorszy. Tutaj zamalowałam prawie całą krateczkę, no oprócz takiej małej luki tutaj u góry. Jestem ciekawa, jak będzie w następnych miesiącach. Tutaj strona, która interesuje Was na pewno najbardziej, czyli to kiedy, gdzie i co wyszywałam. Mniej więcej kolorami możecie sobie zobaczyć. Tutaj jest legenda, kolos, dziewczyna, koń i mój przerywnik, więc możecie sobie zerknąć mniej więcej co i jak się wyszywało. Tutaj też są podane dokładne statystyki, ile wyszywałam danego dnia. O tym wszystkim już nie będę opowiadać, ale Wy możecie sobie na to jak najbardziej zerknąć, no i zobaczyć wizualnie, jak to wygląda. Przepraszam, ale moja córka ziewa. Tutaj już ostatnia strona z moim hafciarskim przerywnikiem. Tutaj są wszystkie statystyki a propos tego przerywniczka. Tutaj tego też jakoś dokładnie nie będę Wam omawiała. Jeżeli ktoś jest ciekawy, chce sobie dokładniej przeczytać, to ja Wam tutaj wstawię tego zdjęcie, żebyście mogli zobaczyć. A tutaj z drugiej strony mamy zdjęcie tego liska, którego wyszywałam. Światło jest tutaj bardzo marne, ale chciałam Wam pokazać, jak wygląda kapturek tak szybciutko, bo jak wiadomo chciałabym zacząć dalej wyszywać, więc pokazuję. Tak on wygląda. Tutaj całość jest już zaszyta, no i tutaj brakuje mi dosłownie tyle. Niedokończone drzewo, bo tutaj wszystko co widzicie to jest na czarno. I nie chce mi się wyszywać tego czarnego, więc ja to wszystko pominęłam. Leciałam tutaj, robiłam. Potem tu zaczęłam pomijać. Robiłam cały rząd, robiłam. Tutaj i tutaj i robię dalej. A tutaj, no pomijam to po prostu. Więc zaczęłam sobie robić od góry. Tu od dołu jest taka luka. Dlaczego? Dlatego, że ja mam problem z tym krosnem, albo raczej z tą ramą, żeby to
przewinąć ten materiał. Jest mi bardzo trudno, jest to duża rama, to trzeba dobrze naciągnąć z każdej strony i niestety ja sobie z tym nie radzę, więc potrzebuję do tego mojego męża. A że mojego męża w Polsce nie ma, no to muszę się wyrabiać mniej więcej tak z tymi przewinięciami, żeby przewijać kanwę, jak on będzie w Polsce, żeby mógł mi z tym pomóc. Więc ja teraz mam cały miesiąc, 28 dni do przyjazdu mojego męża, żeby to wszystko nadrobić. Oczywiście już tutaj cały styczeń, jak go nie było, wyszywałam. Tutaj lecę od góry, ile zdążę dosłownie i później będę, wiecie, naciągać stąd, a jeżeli jeszcze mi się nie uda dojść do przewinięcia, tak żeby wyszywać od dołu, to ja tutaj, przepraszam za te rowerki, ale wiecie, dzieci, będę mogła sobie tą ramę, tak jakby wiecie, tutaj obniżyć i tam bardziej zwinąć, więc jakoś dam radę. W każdym razie chciałabym zaszyć tutaj jak najwięcej, żeby to móc przewinąć. No mniej więcej tak to wygląda na kapturku zgodnie z planem. Teraz nie powiem Wam dokładnie, ile mam na sadze, ale Wam się to wszystko wyświetli. Zrobiłam dużo więcej niż chciałam zrobić. No może nie dużo, ale trochę więcej. Zaplanowałam sobie, że co miesiąc będę wyszywała po 21 000 półkrzyżyków, bo dzięki temu w grudniu będzie finish. Styczeń zgodnie z planem, mam nawet troszeczkę na zapas, więc wszystko poszło super. Mam nadzieję, że w lutym będzie identycznie. Tutaj jeszcze ostatni rzut. Przepraszam, że tak będę z ręki, ale to tak czysto roboczo. Szybciutko chciałam Wam pokazać, tak jak mówiłam, żeby móc dalej wyszywać, więc tak to mniej więcej wygląda. Teraz pokazuję Wam, jak wygląda moja dziewczynka. Troszeczkę wyszyłam tutaj po kolei, lecąc od góry, no i tutaj niżej również coś jest, nie licząc tutaj tego, bo to wyszyłam dzisiaj i to już liczy się do lutego, więc bez tego, ale tutaj są jakieś drobne krzyżyczki, tutaj są jakieś drobne krzyżyczki, no i to, co jest u góry. Ja się Was pytałam na Instagramie, co robić z tym zestawem, bo mi się na przykład ten zestaw w ogóle nie podoba. Nie podoba mi się to, jak wygląda ta twarz. Jakoś średnio widzę wyszywanie tego dalej, więc zapytałam się Was, jak Wy to widzicie. Czy ciągniemy to dalej, czy po prostu zakończyć to i zacząć jakiś lepszy hafcik. No i większość osób zdecydowała, że żeby wyrzucić i zacząć coś nowego. Ale mimo to były też głosy, że powinnam to dokończyć. Nawet znalazły się osoby, które chciały to dokończyć za mnie, żebym mogła pokazać Wam efekt, ale nie musiała tego wyszywać, więc bardzo dziękuję za te propozycje. Być może skorzystam, jeszcze nie wiem. No na razie stwierdziłam, że pociągnę to jeszcze delikatnie dalej, może jeszcze z ten miesiąc będę to wyszywać. Zobaczymy, jak się będzie tutaj kreowała ta sylwetka. Jeżeli uznam, że to nie ma sensu, to po prostu zakończę ten obraz i nie będę go wyszywać. Skończyłam wyszywać również tego liska, natomiast powiem Wam, że on się nie doprał i widać gdzieś tutaj takie prześwity różowego, że jeszcze nie zszedł ten nadruk do końca, więc muszę go jeszcze raz zamoczyć. I właśnie w tym momencie kapnęłam się, że źle policzyłam swoje statystyki na ten miesiąc i ja tych krzyżyków mam o 50 więcej, bo myślałam, ja liczyłam ten backstitch w sadze i myślałam, że tam było 420, a było 470 i ja nie doliczyłam 50 krzyżyków, więc teraz muszę to zrobić. No i będę miała 50 więcej. Chciałam Wam jeszcze pokazać, że zamieniłam tutaj z tej dwójki, zamiast dwójki jest teraz tutaj 7, więc jest poprawione. Tego ostatniego dnia po prostu nie doliczyłam 50 krzyżyków na tym hafciarskim przerywniku. Tutaj ten ostatni dzień powinno być o 50 więcej, bo tak jak mówiłam, źle policzyłam backstitch. Z rzeczy hafciarskich został mi jeszcze do pokazania konik. Konik został założony na ramę, to jest ta największa rama arabeski. No i co? No i trochę przybyło, wszystko w zasadzie zgodnie z planem. Wyszywałam troszeczkę tutaj od góry, wyszywałam głównie tutaj, prostowałam te wszystkie nierówności, które tutaj były.
No i głównie będę właśnie wyszywała tutaj ten dół, a później zajmę się drugą stroną. Niby coś przybywa, jak dla mnie to tutaj efektów żadnych nie ma, ale mimo wszystko cieszę się, że idzie zgodnie z planem, zgodnie z tym wyzwaniem rocznym. Na wypadek, gdyby znowu ktoś chciał mi powiedzieć, że się obijałam i zrobiłam mało krzyżyków, to powiem, że również szydełkowałam. No i może zacznę od pokazania tego, co Nadia zabrała. Zrobiłam opaskę. Opaska jest na sprzedaż. Ona jest wystawiona, wystawiłam ją na Vinted, powiem Wam szczerze, chociaż znajdziecie też zdjęcie na Instagramie. Ona jest mega super, dlatego że ona jest bardzo, bardzo gruba. Ona jest tak jakby podwójna, w sensie, że tak jakby dwie warstwy, tak samo jak tutaj. Nie jest jedna warstwa, tylko są dwie warstwy złączone razem, więc ona jest bardzo gruba, bardzo ciepła. To jest 100% wełna owcza. Przepiękne ma kolory, mi się naprawdę bardzo podoba. I z tej samej włóczki robiłam również czapkę, którą już widzieliście. Nadia, daj czapkę. Daj. Dziękuję. Robiłam również czapkę. Czapka jest moja, pamiątkowa czapka z wełny z Zakopanego. Ja już ją Wam w jednym filmiku pokazywałam, ale z racji, że jest to podsumowanie miesiąca, to również o tym wspomnę. No i tutaj jest ta spódniczka, którą również już widzieliście. Troszkę tutaj przybyło. Ona ma przód i tył. Ma tutaj boki, takie jak chciałam, czyli tak, żeby tutaj było widać ciało. I to jest ten obszar, powiedzmy, same biodra, bo ona jeszcze wymaga, żeby zrobić jej przedłużenie na dole i przedłużenie na górze, bo jak na razie jest ona jeszcze za krótka, a chciałabym, żeby miała wyższy stan, więc teraz będę robiła do góry i u góry będzie miała prawdopodobnie taki sznureczek, którym będzie można ściągnąć górę, żeby ona była, wiecie, taka opływowa, w sensie wąska w talii, szersza na biodrach, więc taki jest plan. Ta spódniczka również będzie dla mnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak widzicie, tutaj jeszcze wszystko czysto roboczo, wszędzie pełno sznurków, taka kolorowa. To by było na tyle w dzisiejszym filmiku, co Wam chciałam opowiedzieć. Dajcie znać, ile Wam się udało zrobić krzyżyków, bo jestem bardzo ciekawa. Ja Wam dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!